Jeśli śledzicie treści jedzeniowe na Instagramie, na TikToku, to na pewno kojarzycie te japońskie naleśniki, fluffy pancakes tak zwane, które bardzo fajnie się gibią. I w dzisiejszym filmie sprawdzę właśnie takie TikTokowe i instagramowe polecajki z Warszawy. Będą nie tylko naleśniki, będą też wytrawne rzeczy, 2 śniadania, kuchnia włoska, makarony i inne pyszności. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Podróż po modnych restauracjach w stolicy zaczynamy od Milk Baru. To jest knajpka, która przyjechała do Warszawy z Kijowa. Jest to przede wszystkim śniadaniownia, ale też miejsce znane ze słodkości i też jest jakieś menu popołudniowe, ale jednak ludzie przede wszystkim przychodzą tutaj na śniadania. Nawet teraz jest wtorek, kiedy to nagrywamy, godzina 11. W kolejce do stolika jest kilka osób, także szok. Miejsce jest duże, stolików jest mnóstwo, a i tak jest w całości zapełnione. Póki co pijemy sobie flat white i taka ciekawostka, tutaj nie ma menu papierowego, nad czym trochę ubolewam, ale z drugiej strony spodobała mi się jedna rzecz, mianowicie nie dość, że mamy zdjęcia w menu, które jest elektroniczne, skanujemy kod QR i mamy, to jeszcze są lajki, czyli wiemy, które dania ludziom tutaj najbardziej smakują. Zamówiliśmy śniadania i teraz czekamy. Zamówiliśmy 2 śniadania, jedno potężne, ale jedno z moich ulubionych, też najwyżej oceniane tutaj z tych na słono, czyli gofry z kurczakiem, z jajkiem, bekonem, serem labneh i sosem barbecue. A tutaj druga rzecz, bardzo ciekawa, jest to owsianka z krewetkami. Czegoś takiego na śniadanie nigdy nie jadłem. Zabieramy się za jedzenie. Próbuję krewety. Smaczna, taka malutka, ale jędrna. To danie mogłoby być też daniem obiadowym, lunchowym. Mamy tutaj kaszę bulgur wymieszaną z płatkami owsianymi. Do tego właśnie krewetki, pomidorki koktajlowe, warzywa w bulionie oraz kukurydzy z groszkiem. Jest to owsianka jak najbardziej wytrawna, sycąca, trochę słona, lekko słodkawa i naprawdę pyszna. Bardzo specyficzne śniadanie, więc może nie dla każdego, ale jeśli lubicie próbować nowości, no to śmiało sprawdźcie i tę owsiankę. Zielony kolor tej owsianki jest od szpinaku oczywiście, no i nie mogło zabraknąć tutaj czosnku, który dodaje charakteru. Gofry są, słuchajcie, naprawdę bajeczne. Same gofry są puszyste, ale jednocześnie chrupiące i gdyby można było tutaj zamówić tylko gofra, to też bym to zrobił. Do tego mamy soczystego kurczaka oblanego sosem barbecue. Mięso jest naprawdę bardzo dobre. Ta panierka, mimo że to jest smażony kurczak, nie jest tak chrupiąca jak bym chciał. Lubię, kiedy ten kurczak tak fajnie chrupie, ale to jest tylko taki dodatek, który pieści zmysł słuchu. Mamy przy tym też jajko sadzone, żółtko fajnie się rozpłynęło. Ser labneh, kremowy bardzo, który na początku myślałem, że pasuje do tego dania jak pięść do nosa, ale jednak jest naprawdę bardzo fajnym urozmaiceniem tego dania, bardzo kremowym. Jedynie ten plaster boczku mógłby być bardziej chrupiący, ale poza tym to jest naprawdę świetne śniadanie. Amerykański chicken and waffle jest jednak zdecydowanie słodsze. Tutaj oczywiście ten sos barbecue jest trochę słodkawy, jest to jednak bardzo dobre śniadanie, również trochę bardziej specyficzne od takich bardziej standardowych. Takie też są w ofercie, choć chyba w przypadku każdego jest jakiś twist. Mamy szakszukę, mamy jajecznicę z truflami, ale ja stwierdziłem, że jak już tutaj jesteśmy, to bierzmy jakieś szalone rzeczy. Tym bardziej, że gofra z kurczakiem nie znajdziecie w wielu polskich restauracjach ze śniadaniami, także jak już był tutaj w ofercie, no to stwierdziłem, że trzeba zamówić i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Naprawdę tego nie planowałem, że zamówimy jeszcze słodkie śniadanie, ale zamówiliśmy z tego względu, że ze wszystkich pozycji w menu to miało zdecydowanie najwięcej serduszek, bo ponad 1000. Dla przykładu te gofry z kurczakiem miały ponad 200, także bardzo duża różnica. To są syrniki tres leches. Syrniki to są takie puszyste syrniki właśnie, bardzo popularne w kuchni ukraińskiej, czy w ogóle w kuchniach Kresu, w kuchniach wschodnich. Te są tutaj z serka wiejskiego, a tres leches to sos na bazie mleka skondensowanego, śmietanki i kajmaku. Wygląda bajecznie. Pachnie wybornie. To musi mieć miliony, miliardy kalorii, ale może warto. To jest pyszne, nie dziwi mnie to, że to miało aż tyle serduszek. Same te serniki są genialne, same w sobie. Zresztą można zamówić podstawową wersję tych serników bez tego sosu, ale z jakimiś innymi dodatkami jak miód bodajże i owoce. Ale właśnie ten sos też jest genialny. Bardzo kremowy, śmietankowy, słodki. No i jeszcze ten kajmak. Tres leches to jest w ogóle rzecz, która jest chyba popularna w krajach hiszpańskojęzycznych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Tam na kajmak mówi się dulce de leche. Ponoć są jakieś różnice w przygotowywaniu, ale niewielkie. W smaku dość podobne. Te serniki są oczywiście ciepłe, nie są gorące, nie jemy ich na zimno. Jeśli szukacie słodkiej rozpusty do śniadania, no to myślę, że wybór tych serników jest wyborem idealnym. Nie wiem, czy nie najlepsza rzecz z dzisiejszego śniadania. Na pewno tutaj kiedyś na to wrócę. Słuchajcie, dalej jest kolejka do wejścia i to na
kilka dobrych osób, także pamiętajcie o tym, wybierając się tutaj, bo moim zdaniem jak najbardziej warto. Syrniki świetne, gofry z kurczakiem też bardzo dobre, to śniadanie z krewetkami specyficzne, ale też bardzo smaczne i cała karta wydaje się być bardzo ciekawa. Czytałem przed przyjściem do tego miejsca, że tutaj są śniadania w stylu amerykańskim, przy czym nie do końca się zgadzam, to jest chyba jakaś łatka tutaj przylepiona. Są one inspirowane trochę amerykańskimi śniadaniami, ale też jest dużo autorskich pomysłów, czy właśnie takie syrniki, które nie z zachodu, a bardziej ze wschodu. W kontekście kolejek warto jeszcze dodać, że tutaj nie ma rezerwacji, trzeba właśnie swoje odstać w kolejce. Oczywiście największe kolejki są w weekendy, w porze śniadaniowej, słyszałem, że nawet godzina oczekiwania na stolik, a w tygodniu te kolejki są oczywiście mniejsze, plus ponoć do środy tych kolejek między 15 a 18 nie ma. I po południu też tutaj można oczywiście zjeść, można też kupić coś sobie słodkiego, jest cała galeria pięknych tortów i z tego co widziałem też niektóre słodkości można brać na wynos. Cenowo wygląda to w ten sposób, że flat white kosztuje 16 zł, gofry z kurczakiem 35 zł, owsianka z krewetkami 35 zł i te syrniki, najdroższe i najlepsze, 38 zł. Łącznie wyszło 140 zł. Ważna informacja, która też mnie cieszy, woda w tym miejscu jest za darmo. Śniadanie zjedzone, no to chodźmy na obiad. Drugie miejsce, które nie może skarżyć się w ostatnich miesiącach na brak popularności, to Allora. Restauracja w centrum Warszawy przy ulicy Wilczej. Jest to włoska knajpka, którą założyli właściciele znanej restauracji Port Royal, która z kolei specjalizuje się w owocach morza. Tutaj szefem kuchni jest Miłosz, który wychował się i spędził sporą część życia we Włoszech, w Rzymie, co widać myślę po karcie, gdzie jest bardzo dużo rzymskich dań, ale są też dania z innych regionów Włoch, a także dania, które oznaczone są jako Allora, czyli jak nie mam, są to dania będące jakąś taką swobodniejszą interpretacją włoskich klasyków. Dostaliśmy focaccię na dobry początek, jak widzicie o takiej gąbczastej strukturze, idealnie wchłaniającą oczywiście oliwę. Bardzo smaczne pieczywo. Zaczynamy od krokietów z guanciale. Ja zazwyczaj unikam takich przystawek, ale jakoś tam mnie zaciekawiła, bo mamy tutaj dużo trufli, jest pasta truflowa, majonez truflowy. Poza tym mamy ziemniaka, guanciale, czyli podgardle, masło, mozzarellę, miód i cytrynę. Jest to ciężki krokiet. Pyszny. W środku bardzo wilgotny, jeszcze wydzącą się mozzarellą. Ten smak truflowy z smakiem przewodzącym. Poza tym dużo ziemniaka. No i słony smak od parmezanu i guanciale. Naprawdę wyborny krokiet. Druga przystawka jest zdecydowanie lżejsza. Jest to tatar z pomidorów. I szczerze mówiąc, jak zobaczyłem to danie, to na pierwszy rzut oka nie sądziłem, że to jest tatar z pomidorów właśnie, tylko że jest to tatar mięsny. Tak on wygląda. Nawet pierwszy kęs jest taki, że myślimy sobie, czy to nie jest mięso. Po chwili dopiero jak przełkniemy, no to czujemy, że to jest jednak pomidor. I to nie jeden pomidor, a pomidory 3. Mamy tutaj pomidora suszonego, mamy pomidora świeżego oraz pomidora zielonego z zalewy. Do tego doprawiony szalotką, kaparami, majonezem, musztardą, co razem tworzy taką fajną, świeżą przystawkę, która jest warta waszej uwagi. Nie wiem, czy tutejszy tatar mięsny, bo również jest tutaj w karcie, nie będzie smaczniejszy, ale myślę, że nawet jeśli lubicie mięsne tatary, to przynajmniej dla spróbowania powinniście zamówić takiego w wersji pomidorowej. Mamy już dania główne i tutaj ostało się jedno raviolo cacio e pepe, ale z sosem truflowym i z czarną truflą. Dzisiaj była opcja wybrania białej trufli do tych ravioli, ale to już dopłata 100 zł. Biała trufla to jest bardzo droga rzecz. Same ravioli naprawdę pyszne. W środku taki farsz właśnie w stylu cacio e pepe, czyli dość pieprzny. Jednak ten pieprz dociera do nas po chwili, po przełknięciu. Zniewalający sos truflowy z czarną truflą jako wisienką na torcie. Bardzo pyszny makaron. Nie jest to jakaś porcja gigantyczna, więc jeśli chcecie się bardziej najeść, to polecam wam lasagne. Tutaj jak widzicie jest moja lasagna, bardzo klasyczna po bolońsku z ragu na bazie wołowiny i cielęciny. Ja w lasagne zawsze najbardziej lubiłem ten chrupiący wierzch. Rzadko spotykam się z lasagnami w restauracjach. Ostatnio pamiętam jadłem taką lasagnę w Rzeszowie w restauracji Osteria Bellanuna. Tam jednak to nie była taka lasagna tak jak tutaj, że to jest po prostu kawałek wyciętej lasagne,
tylko lasagna w osobnym naczyniu, co jest dla restauracji, myślę, trochę takim pójściem na skróty, mimo że tamta lasagna była naprawdę świetna. Tutaj mamy jednak i klasyczny smak, i klasyczny sposób podania. Bardzo mnie to cieszy. A z takich makaronów mięsnych, które też są tutaj polecane, jest jeszcze carbonara. Dzisiaj nie miałem na nią ochoty, tym bardziej, że zauważyłem właśnie lasagne w menu, za którą bardzo często w restauracjach tęsknię, tak jak już wspomniałem. Co ciekawe, ta carbonara pochodzi z przepisu babci szefa kuchni, babci Rity i sam przepis ma już ponoć 80 lat. Także myślę, że mam po co tutaj wracać. Jeśli jedliście tutejszą carbonarę, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jak wam smakowała. We włoskich restauracjach po makaronach powinno się zjeść jeszcze mięso lub rybę. Ale szczerze mówiąc, po takiej lasagne i przystawkach ja już nie mam miejsca na steka czy na dorsza, więc od razu przechodzimy do deserów. Tutaj mamy tiramisu. Nie wygląda może na talerzyku jakoś pięknie, ale to dlatego, że obsługa przynosi tiramisu w takiej wielkiej blasze i nakłada. Tutaj mamy ciut więcej niż jedną porcję, jak nam się pan przyznał, że troszkę więcej nam nałożył. Chodzi oczywiście o jedną porcję łącznie, na obu talerzach mamy łącznie nieco ponad jedną porcję. Widać od razu, że biszkopt jest bardzo nasiąknięty amaretto. Jest mocno alkoholowy, mocno. Musik z mascarpone przepyszny. Jest to naprawdę bardzo smaczny tiramisu. Jeśli oglądacie ten kanał na bieżąco, to wiecie, że ja wolę, kiedy ten biszkopt jest mniej nasiąknięty, ale poprawnie jest raczej właśnie tak, jak jest tutaj, czyli kiedy ten biszkopt wręcz pływa w likierze. Nie było tego widać na nagraniu, ale dzisiaj, kiedy to nagrywamy, mamy środę, godzina 14:15. Na miejscu jest dość luźno, nie ma tłumów, ale wieczorami i w weekendy ponoć tutaj trudno o stolik, także polecam zrobić rezerwację. A zjedliśmy tutaj naprawdę dobrze, taki miks tradycyjnej włoskiej kuchni z jakimiś własnymi pomysłami i bardziej autorskimi daniami. Mi chyba najbardziej smakowało to ravioli oraz ten krokiet. Krokiet był wyśmienity, no i tiramisu. Tiramisu też było pyszne. Jakie tutaj ceny? Tatar z pomidorów 36 zł, krokiet też 36 zł, dwie sztuki za 36 zł, ravioli 65 zł, lasagna 59 zł i tiramisu 31 zł. Mówiłem o darmowej wodzie w poprzedniej knajpie, tutaj woda jest płatna, jest to Aquapana, włoska woda za 0,7 litra, 19 zł. My oczywiście nie kończymy tego filmu, jeszcze parę miejsc przed nami. Znowu restauracja włoska, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Madonna i za tą nazwą kryją się spore kontrowersje, bo to nie tylko nazwa, ale też wizerunki. Pod tą restauracją bywały już protesty w związku z tym, bo tutaj postacie znane z Biblii są przedstawiane właśnie w dość kontrowersyjny sposób. Keanu Reeves jako Jezus na przykład. Siłą rzeczy w naszym kraju będzie budzić to kontrowersje. Słyszałem jednak, że można tutaj dobrze zjeść i z tego względu tutaj przyszliśmy, nie ze względu na kontrowersje. Jest tutaj kuchnia włoska. Z kuchni włoskiej tutaj się przede wszystkim wychodzi, a wszystko jest jakąś tam autorską interpretacją. Poza tym, że jest tutaj specyficzny wystrój, to jest też tak dość ciemno, więc przepraszam z góry. No i też jest dość głośno. Jak widzicie, mamy tutaj już pierwsze danie. Jest to czekadełko. Też jest wizerunek oczywiście. Jest to toskańska zupa ribollita, przede wszystkim z fasoli, z grzonkami, z pomidorem. Dobra, zaspokajająca pierwszy głód. Tutaj do godziny 16 w tygodniu są tylko lunche, więc trochę czekaliśmy dzisiaj z obiadem, bo chcieliśmy spróbować tego, co jest w karcie. Także dobrze, że taka zupa w ramach czekadełka się pojawiła. Ale czekamy na przystawki i czekamy na dania główne. A na dania główne będą oczywiście pasty. Jeżeli chodzi w ogóle o ten wystrój tutaj, to ja taki trend widziałam już na przykład w Stanach, jak byliśmy w Nowym Orleanie, w sklepach często były takie gadżety do kupienia, na przykład takie świece, które były trochę stylizowane jak te świece takie kościelne, wiecie, takie białe, podłużne. I na nich były na przykład wizerunki znanych osób ze świata popkultury, ze świata sportu, właśnie w aureolach. I też również takie kolorowe Maryjki, na przykład świeczki były. I tego właśnie dużo widziałam właśnie w Nowym Orleanie, ale chyba w Nowym Jorku w sklepach też. Przypomniała mi się taka restauracja w Poznaniu, była Jezus, nazywała się. To była restauracja wegańska. Też był taki motyw i to dobrych parę lat temu, ale w nie aż takim natężeniu jak tutaj. A my jesteśmy w ogóle przy Placu Konstytucji. Tutaj wcześniej znajdowała się restauracja Sexy Duck, która wywodziła się z Lublina. Tak samo to miejsce wywodzi się z Lublina. Jest w Lublinie taka restauracja Queen Mama i właśnie ci sami ludzie otworzyli Madonnę. Widziałem też, że w jednym deserze bodajże jest kawa od Enzo Muratore, a Enzo Muratore to też jest taka kawiarnia włoska w Lublinie właśnie. Tak jak w Allorze na start zamówiliśmy tatara, ale jest to całkiem inny tatar. Duży kawał mielonego mięsa,
podany na buracie. Z kolei na tatarze mamy jeszcze chimichurri oraz orzechy macadamia i to wszystko opływa, o dziwo, nie w oliwie, a w oleju rzepakowym z chili. Według menu takiego tatara można zjeść w Piemoncie. Mamy przede wszystkim smaczne mięso, to chimichurri tutaj wprowadza wiele dobrego, kremowa burrata. No i w sumie zaskakujący dodatek oleju rzepakowego. Pierwsza moja reakcja była taka, że ten tatar jest po prostu słony. Słone jest i chimichurri, i mięso zostało wyraźnie posolone, ale jak jemy więcej, no to więcej smaków do nas dociera. Ciekawa kompozycja, dość wyjątkowa, muszę przyznać. Samo mięso jest tutaj bardzo dobre, ale myślę, że nie jest ono dużo ważniejsze od reszty składników. Tutaj chodzi o całą kompozycję. Podawany jest tatar z focaccią, taką grubaśną. Przede wszystkim może ona posłużyć do wylizania tego oleju z chili. Jest mięciutka, puszysta, ale z zewnątrz jest bardzo chrupiąca. Zresztą może to usłyszycie. Focaccia może się też przydać do drugiej przystawki, bo tutaj mamy krewetki. Krewetki Cajun w sosie z pomidorów, miodu i czosnku. I ten sosik jest tutaj sporym atutem, naprawdę. Dlatego mówię, że focaccia może się przydać. Same krewetki duże, jędrne, bardzo smaczne. Sos jest lekko słodkawy, przez to, że mamy w nim miód, ale sam w sobie jest naprawdę pyszny. No i w połączeniu z dobrymi krewetkami to danie broni się samo. Przystawki udane. Sam nie wiem, którą bym wybrał, gdybym miał zamówić tylko jedną. Myślę jednak, że najlepsze będą tutaj makarony. Czekamy. Tutaj rigatoni, czyli takie grube rurki, prosto z Rzymu, podane z salsiccią. Tutaj są grube kawałki włoskiej kiełbasy oraz sos truflowy, ale nie jest to danie tak bardzo truflowe, jak było to ravioli z Allory, gdzie jednak ten smak trufli był bardzo wyraźny. Tutaj to jest taki posmaczek w tle. To co najważniejsze, to to, że sam makaron jest naprawdę świetny. Ja uwielbiam rigatoni. W Rzymie zajadaliśmy się rigatoni nieraz i uważam, że to jest jeden z lepszych rodzajów makaronu, jaki istnieje. Także jeśli widzicie gdzieś danie z rigatoni, to koniecznie zamawiajcie. To danie uważam za naprawdę smaczne, ale bardziej smakuje mi to, co mam na drugim talerzu i to całkiem dużym talerzu, ogromnej misce. To jest pici al ragu. Makaron pici jest bardzo gruby. Jedliśmy taki makaron w Toskanii parę lat temu i tam też mi bardzo smakował, aczkolwiek był chyba troszkę chudszy. Tutaj te kluchy są naprawdę grube. Do tego mięsny sos na bazie żeberka wieprzowego z dodatkiem kalabryjskiej ndui, której szczerze mówiąc tutaj za bardzo nie czuć. Nie ma tej pikantności w tym sosie. Tak samo ten sos nie jest aż tak głęboki, jak czasem bywa właśnie takie mięsne ragu. Parę miesięcy temu jedliśmy na przykład w Lupo taki makaron ale ragu, bodajże z policzka połowego, ale tam ten sos był dużo głębszy w smaku. Tutaj nie jest on aż tak wyrazisty, mimo tego, że mamy też w nim kawałki chrupiącego guanciale, które wprowadza i coś słonego, ale też właśnie taki fajny, chrupiący element. Porcja jest ogromna. Ja nie wiem, kto mi podoba, bo chyba nie ja, bo w menu widziałem jeszcze tiramisu i to tiramisu się do mnie uśmiecha w sumie. Co do tego makaronu jeszcze, to jest też makaron pici alla carbonara i z tego co widziałem, ten makaron jest podawany z sera, z takiego wiecie, wielkiego, okrągłego sera, w którym wraz z sosem jest mieszany i to jest już porcja dla 2 osób. My chcieliśmy spróbować różnych makaronów, także nie pokusiliśmy się o nią, ale jeśli carbonara jest dobrze przygotowana, to z tym makaronem doskonałym będzie wjeżdżać naprawdę świetnie. Jak widzicie, mamy już tiramisu. Pyszne jest, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym makaronie, który jadłem. Bo tak mówiłem, że gdzie indziej bywa bardziej wyrazisty ten sos, ale to nie znaczy, że to ragu musi być takie głębokie. We Włoszech spotykaliśmy się z bardzo różnym tego typu makaronem. Czasem to był po prostu mięsny sos pomidorowy, a czasem coś o jakimś głębszym mięsnym smaku. Także to nie był zarzut, tylko raczej opis tego, jak to danie smakowało. W ogóle wciągnęło mnie na maksa w pewnym momencie i gdyby nie to, że mi kelner przechodził obok, no to boję się, żebym skończył tą michę, mimo że już jestem najedzony. No i w ogóle wyjaśniło się, że to faktycznie są ci sami właściciele, to jest cała grupa z Lublina, Enzo Muratore. Ale wrócę do tiramisu, bo ono jest bardzo kremowy, jest dużo mascarpone. Ja to uwielbiam, właśnie aż za dużo tego mascarpone miałem wrażenie, w sensie nie czuć kawy, nie czuć amaretto, ale może taka pierwsza łyżka tylko była. No słuchajcie, dominuje mascarpone, dominuje krem. Ja to lubię.
Allorze to tiramisu było bardziej tradycyjne na pewno, ale nie wiem, czy ja nie wolę właśnie takiego bardziej kremowego, no wolę. Jeśli lubicie tak jak ja, kremowe tiramisu z dużą ilością mascarpone, no to przychodźcie na tiramisu tutaj, a jeśli wolicie tradycyjne proporcje, no to Allora. A to na górze to jest czekolada. To są takie czekoladowe wiórki. Kremik. Ale się najadłem, słuchajcie, ogromne porcje tutaj mają i to jest chyba rzecz, którą zapamiętam najbardziej obok wystroju, bo te porcje są gigantyczne. Czy przystawki, czy makarony, czy deser, no wszystko było dość duże. Wszystko też było naprawdę smaczne. Tak cały czas porównuję z Allorą i myślę, że Allora jest bardziej tradycyjnie włoska, a tutaj po prostu bardziej szaleją, mimo tego, że w Allorze popisów autorskich nie brakowało. Najbardziej smakował mi chyba ten makaron ragu. Cenowo wygląda to w ten sposób. Tatar 49 zł, krewetki 45 zł, pici ragu 48 zł, rigatoni salsiccia 44 zł, tiramisu 29 zł, za opakowania po 3 zł, 2 opakowania tutaj mamy i woda, to już mówiliśmy w tym filmie, była woda za darmo w Milku, w Allorze była płatna i tutaj też płatna 17 zł za 0,7 litra wody niegazowanej, łącznie wyszło 238 zł. I na koniec jeszcze o carbonarze coś powiem, bo właśnie wpadłem na pomysł, że skoro i w Allorze jest ponoć dobra carbonara i tutaj, i pewnie w jeszcze kilku innych restauracjach w Warszawie dobrą carbonarę można znaleźć, no to może jakiś film o poszukiwaniach najlepszej carbonary. Piszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani takim materiałem, a my lecimy do kolejnego miejsca. Kolejne miejsce jest już naprawdę, jestem w lokalu, który nazywa się Toast albo Toast, a może chodzi o to, żeby się zastanowić, czy to jednak bardziej Toast czy Toast, bo w menu oczywiście są rzeczy, którymi można wznieść toast, ale też są tosty. Czyli toast. Tutaj mam flagowego tosta, czyli Toast 2.0. Jest to tost z serem Sheffield z goudą na bazie tostów francuskich z chałki od piekarni Dziki Chleb. Mamy też tutaj słodkiego pora, olej chili oraz soli rud, czyli to zielone na wierzchu. Ser się fajnie ciągnie, jak widzicie. No i pachnie to wszystko olejem chili, który uwielbiam swoją drogą. Pyszne to jest. Super jest samo pieczywo. To rzeczywiście są tosty francuskie z chałki. Mamy tutaj pyszną mieszankę dwóch różnych serów, no i olej chili, który jest niesamowity. Lekko pikantny, to nie jest taki olej chili, który wypala nie wiadomo jak bardzo. I ten słodki por, którego nie ma nie wiadomo jak dużo. Tutaj go bardziej widać teraz. Wprowadza dodatkowy fajny smaczek. Ser się ciągnie, ale są też takie bardziej chrupiące, bardziej zapieczone części. Jest to naprawdę pyszny tost, w którym jest i coś słodkiego, i coś słonego. Jest też troszkę pikantnie, coś chrupnie, coś się fajnie ciągnie, jest bardziej może nie tyle kremowe, co puszyste. Jest to dość tłusta przyjemność, ale nie ma w tym nic dziwnego, no bo mamy tutaj olej i ser. To ciekawa i taka niespotykana kompozycja, także za to plus. W menu są inne tosty również, chyba nie aż tak serowe jak te, także jeśli szukacie czegoś mniej tłustego, no to na pewno w ofercie znajdziecie. I tosty są tutaj przez cały dzień, do 13 są śniadania. Wśród śniadań są m.in. jajka po turecku, jakieś talerze słodkie, wytrawne. Te jajka po turecku są tutaj dość często zamawiane z tego co widziałem, ale ja stwierdziłem, biorę tosta, jak jestem w miejscu, które nazywa się Toast. No a od 14 są już tak zwane talerzyki, nie ma śniadań i te talerzyki to takie pomieszanie różnych kuchni. Są pierożki wonton, jest tatar z truflą, są ziemniaki z pesto czy fasola z pomidorkami na labnechu. Tutaj też jest oferta win naturalnych, także te talerzyki jak najbardziej do tych alkoholi pasują. Poza alkoholami można tutaj się napić także kawy, kawa jakości specialty, jest kawa z ekspresu, jest przelew. Ja piję kawę w domu, więc wziąłem sobie kranówkę. Kranówka jest za darmo i jest to napisane w menu, więc to jest super. Cenę napoju już zdradziłem, to zdradzę też cenę tego tosta. 34 zł. Nie tanio, ale jest naprawdę świetne pieczywo, dobre składniki i bardzo pomysłowa kompozycja. Na koniec przeszedłem do fabryki Norblina na te naleśniki ze wstępu, puszyste japońskie fluffy pancakes. Je można zamówić w miejscu, które nazywa się Kumotoyaki. Tam oprócz tych naleśników są również szaszłyki, także no nie mogłem sobie odmówić szaszłyków z udek z kurczaka oczywiście. O fabryce Norblina w połowie roku robiłem taki film, spróbowałem jedzenia z kilku miejscówek tutejszych. Od tego czasu troszkę się tutaj zmieniło. Chyba wszystkie te miejscówki, o których Wam wtedy opowiadałem, dalej funkcjonują, ale pojawiły się nowe. W tym właśnie Kumotoyaki, które, no nie ukrywajmy, ostatnio na TikToku i na Instagramie jest dość popularne. Także przyszedłem
przyszedłem tutaj, tym bardziej, że wyglądają te dania, zwłaszcza te naleśniki, bardzo zachęcające. Dostałem najpierw naleśniki, także zjem póki ciepłe. One są z sosem na bazie zielonej herbaty matcha. Te naleśniki takie leciutkie, piankowe. Zobaczcie, jak to wygląda po przekrojeniu. One są nie tylko puszyste, ale są też takie jak chmurka wręcz. Przypominają smak takiego klasycznego naleśnika, a ten sos na bazie zielonej spruszkowanej herbaty matcha bardzo smaczny. Ja lubię ten smak. Są też inne wersje, takie naleśniki na słodko, ale są też w wersji wytrawnej. Mi się podoba, jak to się gibie. To w ogóle przypomina trochę sernik japoński, który też jest taki piankowy, taki puszysty i który, szczerze mówiąc, w takiej oryginalnej wersji mniej mi podchodzi, bo ja jednak wolę kremowość sernika, a nie jego puszystość. W przypadku naleśników sprawa jest całkiem inna. Fajny deser, to nie tylko ciekawie wygląda, ale też naprawdę nieźle smakuje. Tak teraz pomyślałem, że w smaku to jest w sumie coś między naleśnikiem a marshmallow, tylko mniej takim, wiecie, gumowym. Czy to jest deser dla każdego? Raczej nie, bo po pierwsze nie każdy lubi matchę, a po drugie nie każdemu spodobają się takie puchate, napompowane, leciutkie pancake'i. One są jednak dużo grubsze od takich amerykańskich naleśników, które też są przecież grubsze od takich typowo polskich, ale jeśli jesteście otwarci na nowe doznania i lubicie testować desery, no to śmiało. A ja na te kurczaki jeszcze czekam. W sumie to się najadłem. Sycące są te naleśniki. A jest taka wersja wytrawna z serem, sosem serowym bardziej i boczkiem. I to już myślę można potraktować w ramach takiego wyznania cholesterolowego. Dobrze powiedziałem. Całkiem konkretnie wyglądają te szaszłyki. Mam do nich sos dip w zasadzie sezamowo-czosnkowy. Do wyboru były jeszcze chili i jakieś dwa. Łącznie 4 dipy, które są dodatkowo płatne, od razu zaznaczę. Szaszłyków w ofercie jest jeszcze więcej. Ja poszedłem dość bezpiecznie, zamówiłem ten skórek z kurczaka, ale są też jeszcze z kurzych serc. Są też m.in. z krewetek, z małży i kilka wersji roślinnych, w tym na przykład tofu. Smaczne, soczyste mięso z posmakiem grilla, z posmakiem ognia. Bardzo dobrze, o to tutaj chodzi. One są w takim lekko słodkawym, może bardziej słodko-słonym sosie, a spróbujmy w połączeniu z dipem. Ten dip jest spoko. W smaku jest bardziej sezamowy niż czosnkowy, co mnie bardzo cieszy. Moim zdaniem ten kurczak dipu do szczęścia nie potrzebuje, ale też na pewno kurczak w zetknięciu z nim nie traci. Kapusta, którą tutaj mam, jest kwaśna, ale też ma taki imbirowy posmaczek. Całkiem fajnie uzupełnia tego kurczaka. Jak dla mnie naprawdę świetny szaszłyk. W sumie szaszłyk bardziej mi smakuje niż te naleśniki. Z chęcią bym wrócił tutaj właśnie na te szaszłyki i sobie zamówił, wiecie, taki większy zestaw i popróbował szaszłyków z różnych mięs i nie tylko mięs. Fajna sprawa. Myślę, że kumotojaki to jest jeden z ciekawszych punktów tutaj na fabryce Norblina. Cenowo wygląda to w ten sposób. Gdzieś tu mam rachunek. Szaszłyki z kurczaka 2 sztuki 22 zł. Do tego dip sezamowo-czosnkowy 4 zł i za 39 zł te pancake'i z matchą, nazywane tutaj nie tylko pancake'ami, ale też racuchami. I to w sumie, biorąc pod uwagę grubość, jest adekwatniejszym określeniem niż naleśniki, choć w smaku takich polskich racuchów oczywiście nie przypomina. Dość drogie te pancake'i, ale w zasadzie wszędzie, gdzie w dzisiejszym filmie byliśmy, no to te ceny raczej do niskich nie należały. Czasem za daną cenę mieliśmy naprawdę fajną, dużą porcję, jak było w Madonnie. Te śniadania w Milk Barze też nie były małe. No czasem ta cena miała uzasadnienie, chociaż w rozmiarze. Mi najbardziej smakowało niestety w najdroższym miejscu, czyli w Allorze. Tam te ceny były zdecydowanie najwyższe, ale też wyszedłem z tamtego miejsca chyba najbardziej zadowolony. Choć generalnie było smacznie w dzisiejszym filmie, naprawdę mam niewiele do zarzucenia każdemu z miejsc. Przez to, że są popularne, no to czasem bywają do nich kolejki. Niestety. Ja bym w żadnej kolejce jakoś długo do tych restauracji nie stał, ale też w ostatnich miesiącach, czy może nawet w ostatnich latach, troszkę zmieniło się moje podejście do stania gdzieś w kolejce za jedzeniem. Rzadko kiedy warto poświęcać na kolejkę kilkadziesiąt minut, no chyba że to jest taka kolejka, jak czasem bywa w niektórych krajach, że się po prostu człowiek zapisuje na listę i dostaje informację telefonicznie, że stolik już na niego czeka. Dawajcie znać w komentarzach, które z tych miejsc podobało Wam się najbardziej, co sądzicie o każdej restauracji z dzisiejszego filmu, a ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!